To pierwszy pilotażowy odcinek nowego cyklu rozmów, w których oddajemy głos ludziom tworzącym polskie rugby. Dzisiejszy odcinek został nagrany w przestrzeniach hotelu Artis, któremu serdecznie dziękujemy za otwartość, wsparcie i pomoc podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski. To miejsce, które zapewniło nam doskonałe warunki do pracy, regeneracji i realizacji materiałów medialnych. Polecamy hotel Artis i zapraszamy do korzystania z ich usług. Więcej informacji na stronie hotelu artisloft.pl. Szanowni Państwo, witamy serdecznie. Pierwszy z odcinków przedstawiających zawodniczki reprezentacji Polski i naszym pierwszym gościem Tamara Czumer-Iwin, kapitan Legii Warszawa, sekcja rugby kobiet, zawodniczka reprezentacji, a od niedawna mama małej Stasi. Serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Kilka tygodni tak naprawdę po narodzinach dziecka wróciłaś do gry, tak naprawdę do treningów, pojawiłaś się na boiskach już ekstraligowych. Jak ty to zrobiłaś? Sama się sobie dziwię, że udało się tak szybko wrócić, bo nie spodziewałam się, że tak to będzie wyglądało. Będąc w ciąży, zakładałam, że wrócę, natomiast nie nakładałam na siebie presji, bo nie wiedziałam, jak uda mi się pogodzić macierzyństwo z powrotem na boisko. Przygotowywałam się całą ciążę do porodu naturalnego. Okazało się, że była cesarka, cesarskie cięcie i wydawało mi się, że ten powrót zostanie przełożony w czasie tak naprawdę. Ale będąc 2 tygodnie po porodzie u fizjoterapeutki uroginiekologicznej, której powiedziałam, że chciałabym zagrać na meczu w połowie września, ona mi powiedziała, spokojnie, damy radę. I dla mnie to było taki szok, że jak to jest możliwe? To wtedy już wiedziałam, że idziemy w tą stronę, działamy i wracamy jak najszybciej na boisko. Tak, a powiedz, co było dla ciebie taką największą zmianą po pozostaniu mamą? Tak fizycznie, mentalnie, jak to dla ciebie wyglądało? Jeśli chodzi o fizycznie, to wiedziałam, że długi proces jest przede mną, jeśli chodzi o powrót do motoryki, do mojej szybkości. Szybkość gdzieś to czułam się w tym najlepiej i wiedziałam, że to będzie długi proces i temu procesowi muszę zaufać. Jeśli chodzi o tak mentalnie, emocjonalnie, to priorytet się zmienił, bo pojawiło się dziecko. I gdzieś tam ciężko na początku było wyjść z domu, zostawić dziecko i skupić się tylko na treningu, gdzie ona jest tym priorytetem tak naprawdę. I ta cierpliwość, która jest bardzo, bardzo potrzebna. Jasne. A czy w którymś momencie pojawiła się taka wątpliwość, że nie dasz rady, że jednak będziesz musiała powiesić buty na kołku, przestać uprawiać sport na tym poziomie, na którym go do tej pory uprawiałaś? Przez całą ciążę była taka wątpliwość, czy na pewno mi się uda, czy na pewno uda mi się pogodzić macierzyństwo z treningami. Nie wiedziałam, jak to będzie wyglądało. Jest to moje pierwsze dziecko, więc musiałam być gotowa na wszystko. Natomiast już po samym porodzie, jak dostałam informację, że możemy iść i może to być tak szybko, to już weszłam w to na 100% i tej wątpliwości nie było. A właśnie okres ciąży, jak wyglądały twoje treningi, do kiedy trenowałaś, jak to w ogóle wyglądało u ciebie wtedy? Trenowałam cały czas. Byłam pod opieką trenerki, która specjalizuje się z pracą z kobietami w ciąży, więc byłam cały czas aktywna. Dzień przed porodem byłam też na siłowni, więc do samego końca. Natomiast też słuchałam bardzo swojego ciała i mimo tego, że miałam zgodę na bieganie, to w 6. miesiącu sama z niego zrezygnowałam, bo po prostu nie czułam się komfortowo, więc robiłam na co mi pozwalali, po co pozwolił mi lekarz, na co pozwoliła mi fizjoterapeutka uroginekologiczna, trenerka personalna, ale też bardzo mocno słuchałam swojego ciała. Czyli właśnie poza kontaktami z lekarzem, fizjoterapeutą, czy zmieniło się twoje postrzeganie twojego własnego ciała, słuchanie go również właśnie w treningu? Tak, przede wszystkim słuchanie swojego ciała, bo byłam odpowiedzialna nie tylko za siebie, ale też za małego człowieczka, który niedługo się pojawi, więc tutaj to musiało przejść już taką reorganizację. Natomiast jeśli chodzi o rugby, to
byłam z dziewczynami, no myślę, że na większości treningach byłam z nimi obecna, bo chciałam być cały czas gdzieś w tym rytmie treningowym. Nie trenowałam z nimi, ale byłam z boku, robiłam swój trening, jakąś mobilizację, to co miałam zaplanowane, ale chciałam czuć to, co one czują, chociaż będąc z boku. I też no, byłam z nimi prawie do samego końca. Jasne. A jak wyglądało jeszcze pogodzenie? No bo oczywiście poza graniem i macierzyństwem, jak wygląda kwestia twojej pracy zawodowej również? Czy tutaj ciąża to bardzo zmieniła, czy ułatwiła, utrudniła? Jak to wyglądało? Nie wiem, czy ułatwiła. Ciężko powiedzieć. Natomiast z pracą było tak, że miałam też sztywny plan. Wiedziałam, że pracuję 9, 17, później jeden trening, drugi trening, więc to wszystko było dopasowane co do minuty. Natomiast teraz w tym momencie jest więcej tego, powiedzmy, czasu, ale ciężko to wszystko zaplanować, no bo coś się może wysypać, trzeba być bardziej elastycznym, no i po prostu odpuścić czasami. To nie wszystko można zrobić. Jasne. A ile wyglądała, jak długo trwała przede wszystkim twoja przerwa od gry? Jak ją zniosłaś i jak wyglądał dla ciebie ten moment powrotu? Jak go pamiętasz? Ostatni mecz chyba zagrałam w październiku 2024, a wróciłam we wrześniu 2025, czyli 11 miesięcy 11 tak miesięcy. naprawdę trwała ta moja przerwa. Ja chciałam wrócić jak najszybciej, jak już dostałam tą zgodę, że mogę wracać. Mimo tego, że no, nie byłam w 100% przygotowana i siłowo, i motorycznie, ale chciałam być na tym boisku, żeby gdzieś tam nie uciekła mi ta pewność siebie, bo no jednak to jest sport kontaktowy i wydaje mi się, że im dłużej bym czekała, tym ciężej by było mi wejść, gdzieś bałabym się bardziej tej kontuzji i no nie wiem, czy już jakbym dłużej poczekała, czy bym w ogóle wróciła. Jasne. A co było najtrudniejsze w pierwszych tygodniach, takich sam początek tego powrotu do treningów najpierw, zanim wróciłaś do realnego grania, te pierwsze, czy pamiętasz w ogóle swój pierwszy trening? Oczywiście, bardzo dobrze pamiętam swój pierwszy trening, wycieszyłam się jak małe dziecko, że wracam. Najtrudniejsze było to pogodzenie się z tym, w jakiej ja jestem w formie, że dużo straciłam i no jestem, no zaczynam nie od zera, tylko nawet poniżej zera i jaki długi proces jest przede mną, więc to było najtrudniejsze, ale z drugiej strony fajnie, bo widziałam też z treningu na trening, dosłownie z treningu, każdy trening widziałam, jaki jest postęp, jaki progres robię, no i to dawało mi super motywację. Jasne. A teraz z treningu, jak wyglądał twój powrót już na boisko do grania? Czy pamiętasz swój pierwszy mecz właśnie po powrocie do grania już w Ekstralidze? Jak się wtedy czułaś? Jak to dla ciebie w ogóle tak całościowo wyglądało? Doskonale pamiętam swój pierwszy mecz, pewnie, że tak. Po takim czasie wyjść na boisko, też uważam to za akt odwagi, bo wiedziałam, że nie jestem 100% przygotowana. Natomiast tak jak powiedziałam, chciałam bić jak najszybciej, żeby jeśli nie odkładać tego w czasie. Ale byłam umówiona z trenerem, że chodzę na spokojnie, chodzę początkowo na kilka minut, nie gram całych meczy i stopniowo, powoli się wdrażamy, więc to też super ze strony trenera, że mogliśmy pójść na taki układ i że mogłam mu też zaufać, że to pójdzie. Jasne. A właśnie a propos zaufania, bycia w drużynie i tak dalej, jak drużyna zareagowała już na twój powrót, na to, że wróciłaś do treningów, na to, że pojawiałaś się na treningach ze swoją córką i tak dalej. Jak tutaj to wyglądało? Ekstra, super, naprawdę czułam wsparcie od dziewczyn. Wiedziałam, że też się cieszą, że ja wracam, widziały moją radość i ja odczułam od nich, że rzeczywiście jestem potrzebna w tej drużynie. Bardzo mnie wspierały, jak zabierałam córkę na treningi, no też chętnie tam przejmowały czasami tą opiekę, żebym mogła zrobić jakąś swoją serię biegową, więc super, naprawdę jestem mega wdzięczna, że one mi takie wsparcie okazały. Świetnie, to jest bardzo ważne. A czy ty czujesz, że coś w tobie, dla ciebie zmieniło się w graniu, w podejściu do treningów? Czy, nie wiem, jesteś bardziej dojrzała, spokojniejsza, może wręcz odwrotnie? Jak to wygląda? No, wydaje mi się, że wręcz odwrotnie, że jeszcze muszę
wdrożyć się, bo dużo się zmieniło, jest dużo nowych bodźców, jeśli chodzi o grę w reprezentacji, więc trzeba od nowa się zaadoptować, od nowa się wdrożyć, nabrać tej pewności siebie i nauczyć się znowu czytać tą grę, nauczyć się grać podobnie z dziewczynami, więc no tutaj, no tak, nie powiem, że jestem spokojniejsza. Że tej Jasne. Wróciłeś do grania po 11 miesiącach tak naprawdę. Dosłownie parę tygodni później pojawiasz się na pierwszym dla ciebie zgrupowaniu reprezentacji Polski. I jak to dla ciebie było, że po prostu w tak krótkim czasie udaje ci się wrócić tak naprawdę do punktu, w którym byłaś przed ciążą? Jak tutaj wyglądało przyjęcie cię przez trenera, przez inne zawodniczki i jak godzisz bycie reprezentantką Polski z byciem mamą małej Stasi? Jeśli chodzi o powrót, no to szybciej dostałam powołanie na zgrupowanie niż zagrałam mecz w Ekstralidze. Jest to też świetne i gdzieś tam pokazało mi, że byłam ważną częścią drużyny, że trener gdzieś widzi mnie cały czas w tej drużynie i no, dało mi taką motywację, że okej, idziemy w to, realizujemy ten plan, który dostaliśmy, bo mam tutaj jeszcze coś do zrobienia, możemy coś osiągnąć. Więc wsparcie trenera super, naprawdę fajne słowa usłyszałam i nie muszę tutaj rozdzielać się między rodzinę a sport, że gdzieś tam możemy to łączyć, ja mogę ją zabrać na zgrupowanie i to jest super. Mam też wsparcie rodziny, które no jest bardzo ważne, bo gdyby nie oni, to nie mogłabym być w tym miejscu, w którym jestem. No i oczywiście dziewczyny. Ekstra, naprawdę czuję ich wsparcie. Wiem, że jeszcze nie jestem w 100% na ich poziomie, ale jak najbardziej to rozumieją i są w stanie mi pomóc w powrocie na 100% na boisko. Fantastycznie. A powiedz nam, jak wygląda w takim razie, teraz troszkę wróćmy do tej codzienności. Jak wygląda twój taki zwykły teraz, codzienny dzień? Kiedyś była to tylko praca, trening, dom, a jak wygląda to teraz godzenie to z tym właśnie nowym obowiązkiem, z macierzyństwem? E, Jeśli chodzi o treningi, no to jeśli tylko mogę, no to zabieram córkę na trening, czy to jest siłownia, czy trening biegowy. Teraz akurat jest dość zimno, więc na ten trening biegowy, który mam na zewnątrz, nie mogę jej zabrać. Ale jak tylko mogę, ona jest ze mną, obserwuję, więc mam nadzieję, że gdzieś to może zaprocentuje w przyszłości. No ale też jak wcześniej to wszystko było poukładane, tak teraz nie da się tego tak 100% zaplanować i gdzieś trzeba się pogodzić z tym, że czasami trzeba po prostu odpuścić i przeorganizować ten swój plan. Jasne. To jeszcze teraz takie pytanie. Jesteśmy w drużynie damskiej. Czy jak uważasz tutaj kwestia tego tematu macierzyństwa wśród zawodniczek zawodowo uprawiających sport, godzących te obowiązki? Uważasz, że ten temat jest troszkę tematem tabu, czy nie odczułaś tego tak na sobie po prostu? Bardzo mało się o tym mówi. Ja gdzieś tam obserwując inne zawodniczki, inne sportowczynie, no to nie słyszałam za wiele oprócz Ady Sułek, którą obserwuję, gdzieś tam na nią patrzyłam, inspirowałam się nią, czy Magdę Bokun, która też jest lekkoatletką. No ale też daleko nie szukać, bo mamy Kasię Paszczyk, która też w ekstremalnie szybkim czasie wróciła na boisko, więc gdzieś tam też od niej słyszałam co nieco, ale tak, poza tym no to jest bardzo mało informacji na ten temat, bardzo mało się o tym mówi, a szkoda, bo wydaje mi się, że to jest mega inspirujące, a wydaje mi się że też, że większość dziewczyn nie decyduje się na dziecko w trakcie swojej kariery, tylko dopiero już po zakończeniu. Czyli, znaczy jesteś też żywym tego dowodem, ale czy potwierdzisz to, że ciąża wcale nie oznacza końca zawodowej kariery? Oczywiście, że nie, może nawet pomóc. Gdzieś tam słyszałam, że są takie przypadki, że sportowczynie są w swojej lepszej życiowej formie po ciąży niż przed ciążą, więc ja liczę, że tak będzie, czuję się świetnie, więc
ukierunkowuję się na to. To życzę Ci tego, żeby to wszystko, to co sobie planujesz, się udawało. I myślę, że teraz to Ty będziesz tą inspiracją dla innych zawodniczek, również w innych dyscyplinach oczywiście. Tak jak Ty o tych dziewczynach, o których mówisz, to mnie akurat do głowy przychodzi zawodniczka, Twoja koleżanka, nasza koleżanka Marta Kopczyńska, która Też. również dwójka dzieci i nadal gra i gra na naprawdę wysokim poziomie, więc myślę, że teraz Twoja kolej przejęcia tej pałeczki bycia inspiracją dla innych. Jasne. Mega fajnie, miło być czyjąś inspiracją, jeżeli ktoś ma coś wziąć dla siebie z tego, co ja robię i nabrać jakiejś pewności siebie, no to jak najbardziej to jest super. Jasne, to teraz troszkę wybiegnijmy w przyszłość. Jakie są Twoje, przede wszystkim na teraz może porozmawiamy o sporcie, sportowe cele, takie krótko, ale też na dłuższą perspektywę czasu. No teraz przed nami bardzo ważny turniej, jeśli chodzi o reprezentację, Challenger w Dubaju. No i to będzie moje pierwsze poważne granie, więc chciałabym się pokazać jak najlepszej strony. No i też trochę się sprawdzę, jakiej jestem dyspozycji, w którym miejscu jestem. Więc to jest tym, jeśli chodzi o ten krótkoterminowy. Troszkę dalszoterminowy. To chciałabym zagrać na Mistrzostwach Europy. A już takie bardzo dalekie, to marzą się Igrzyska Olimpijskie. Super. I życzę Ci tak, żeby te wszystkie plany jak najbardziej się spełniły. A powiedz mi teraz tak, nam powiedz, kim dziś jest Tamara Czumer-Iwin? Spełnioną mamą, sportowczynią, kobietą. Jak Ty się czujesz teraz w tym momencie swojego życia, w którym jesteś teraz? Jestem mamą, żoną, zawodniczką, która spełnia w tym momencie swoje marzenia. Super. I życzę Ci, żeby te wszystkie marzenia się nadal spełniały, żeby to, co sobie planujesz i jak ciężko pracujesz, żeby to się realizowało. I mam nadzieję, że będziesz właśnie inspiracją dla innych kobiet tego, że warto spełniać swoje marzenia i do końca zawsze być sobą. Bardzo dziękuję. Dzięki.